Dzień dobry, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Witam w sobotę, witam Państwa w sobotę, witam, dzień dobry! Melita! Prosiliście, jest Melita. Słuchajcie, regeneracja młynka zrobiona w tym ekspresie. Klient sobie sam z tym młynkiem kombinował. Troszeczkę tu się poniszczyło rzeczy przy składaniu. No wiecie, brak doświadczenia, na szczęście poza jednym mocowaniem tego oto klosza. No bo generalnie fabrycznie jest jedno, drugie i trzecie, ale na dwóch też się będzie trzymać, więc młynek już wyczyszczony, młynek zrobiony, był źle skręcony, źle złożony, no wyczyszczony, naprawiony, trochę tam nie było w nim pleśni, no o młynku chyba już było, a jak nie było to będzie. Natomiast Adam Słodowy, zrób to sam, tak? Wymiana zaworu drenażu w ekspresie Melita Passione. Jest to troszeczkę bardziej skomplikowane niż w ekspresie Nivona, więc słuchajcie, dzisiaj lecimy. Zrób to sam, wymień sobie zawór drenażu, nie psując sobie ekspresu. Zapraszam! Ekspres mam rozebrany, wyjęty zaparzacz. To po pierwsze. Klient tutaj dorzucił złączkę zaparzacza, ona nie jest tania, słuchajcie, ona coś koło chyba 60-70 zł kosztuje, gdzieś wam się tu pewnie pojawi. Więc tą złączkę wymienimy, skoro już klient dostarczył. Zaparzacz wygląda ok. Rozwal wszystko. Wymieniony, wyczyszczony młynek. Natomiast klient stwierdził, że robimy na tip-top, bo dlaczego to zaraz zobaczycie, bo wysyłałem do klienta zdjęcia. Demontaż ekspresu macie. Tu wam się gdzieś pojawia miniaturka filmu. Chyba było na pewno, jak zdemontować Melitę. Nie należy to do zadań prostych. Pokazywałem to. No to potem to już są tylko śrubki plus hopper. To też są tylko śrubki. To wszystko jest już wtedy proste. Cała zasada, to wszystko wchodzi tu. Musicie powyciągać wszystkie te spinki. Tu też już klient jednej pozbawił. Dwóch. No, trzeba mieć trochę wyczucia przy wyciąganiu tego i przede wszystkim trzeba uważać, słuchajcie, na to, żeby tego ekspresu nie pokaleczyć, a on tu jest, zobaczcie, przeorany dobrze, widać? To trzeba robić cienkim narzędziem, podważać. No ale ja zachęcam do naprawiania samemu. Ale trzeba być delikatnym. Dobra, słuchajcie, żeby nie było zbyt długo, ten ekspres robi kawę, robi wszystko. Pięknie już mieli. Po regulacji, po czyszczeniu, tu mam kawałek cake'a, nawet jeszcze nie sprzątnąłem, no widać. Piękny kawałek, co prawda się rozpadł, ale testy na dzitce to zrobimy na koniec. No i co musimy zrobić? No przede wszystkim musimy zajrzeć tu, ja już to rozkręciłem, ale ponieważ bardzo często pytacie o Melitę, to pokażę wam, jak ją ocenić, jak sprawdzić, no i jak wymienić ten nieszczęsny zawór drenażu. Nie róbcie tego z tej strony. To naprawdę trzeba umiejętnie, są duże ryzyka, żeby robić to z tej strony. Poznajecie? Bardzo podobna, a wręcz identyczna ta osłonka jak w ekspresach Nivona, więc ściągamy. No oczywiście wszystkie te wkręty zostały wykręcone. No i tu się pojawia to, co pojawia się w Nivonie. Ja cały czas czekam, aż ta seria 81 się u mnie trafi. Może by się odezwać do Nivony, żeby pokazali, gdzie zawór drenażu, który widzicie tu, jest zintegrowany w zaparzaczu. Chętnie bym to potestował, bo jestem ciekaw, jak to działa. Tylko wiecie, testy ekspresów, to też często spotykam w komentarzach, że ktoś ma od pół roku czy od roku jakiś dany ekspres, tutaj nie mówię o marce, i wszystko jest ok. Z ekspresu jego jakość wyłazi po dużych przebiegach, po kilku latach, powiedzmy, no wiadomo, no nie 10, ale już po 3 latach, 4 wychodzi jakość, więc no wiadomo, jak ekspres jest na gwarancji, to najczęściej działa, choć to też nie jest regułą. Ale dobra, bo odpływam. No widzicie, co tu się dzieje. Standardowo to, co w Nivonach, żeby wymienić ten zawór, nie robimy tego od tej strony, robimy to od strony drugiej. No to lecimy z tematem, bo co możecie zrobić od zewnątrz? Pokazywałem to przy Nivonie, możecie sobie to wszystko wyczyścić. Tutaj jest tak samo to skonstruowane. Zademonstruję wam, bo nie wszyscy pewnie widzieli poprzedni film, że to jest na przelot, widzicie? Ten śrubokręt wyłazi tu od dołu, więc możecie sobie to zapsikać, przedmuchać, bo ta kawa tu będzie pleśnieć. No to jest... Tak jest to skonstruowane, ciężko to nazwać wadą, natomiast nic w instrukcji ekspresu nie ma o zdejmowaniu tej klapki, to nie należy do obowiązków, według producenta, do obowiązków użytkownika. Zalecam sobie to robić raz na 3 miesiące, raz na pół roku. No oczywiście o zaparzacz, jak dbać, to już mówiłem, ale rugacie mnie i słusznie, bo w filmie o Nivonie zapomniałem pokazać, jak go smaruję. Producent nie zakłada smarowania zaparzacza w Nivonie, słuchajcie, ale przy wiekowym już ekspresie po gwarancji ja zalecam jednak go przesmarować. Jak, mam nadzieję, słuchajcie,
nie zapomnę w dniu dzisiejszym, to na koniec wam to pokażę. Lecimy z tą wymianą, bo to trochę trwa. Wymiana zaworu drenażu w ekspresie Nivona, w ekspresie Melita, przepraszam was, jest droższa. Dlaczego droższa? Ano zaraz się dowiecie. Pojemnik na śrubki z pokryweczki. Troszkę tu wykadrujmy. Lampa świeci na maksa, tak? Tak jest. Kręcimy. Dobra, tu mamy wszystko. Wypnijcie sobie od razu, zanim wyciągniecie tą zawleczkę tutaj, widać ją chyba. Tą zawleczkę tutaj przy zaworze drenażu, to jest wężyk doprowadzający wodę do zaworu drenażu. Wypnijcie ją sobie tu teraz, będzie wam prościej. Żeby nam nie strzeliła to resztę palcami. No zawleczki lubią strzelać, słuchajcie, nigdy już jak wam wystrzeli nie znajdziecie jej. Ona nigdy nie leży tam, gdzie wydaje wam się, że leży. Kontrola. Wszystko mamy wykręcone, więc idziemy na drugą stronę. Po zdjęciu tej góry, tu będziecie jeszcze mieli wkręt. Trzeba go odkręcić. Nic więcej nie potrzeba. To nam idzie do góry. No i tu standardowo, żeby wam pokazać. Wypinamy. Prościej jest z płyty wypiąć czujnik wody. Tu wychodzi ładnie, można za przewody pociągnąć. Oczywiście nie szarpać, tak pogibać. Wypinamy wężyk wody. Jeśli wam, uważajcie, bo one są dosyć delikatne, jeśli wam nie schodzi, to przekręćcie go w kółeczko, wychodzi. To na pobocze. No i już widać, słuchajcie, trochę ręcznika, już widać, że tu już przeciekało od wewnątrz. To nie jest wyciek, to jest kawa, widzicie, czy nie widzicie? O, jak przesuwam to, o, palec brudny, to jest kawa, więc już tutaj się przelewało tym zaworem drenażu na tą stronę, więc były nieszczelności. No, tutaj mamy, wiadomo, układamy tutaj michę na rzeczy, które będą się musiały wymoczyć. No i co dalej? No tutaj, jak widzicie, jest napaćkane dosyć dużo. Nie ma takiego łatwego dostępu, że sobie tą przekładnię wyciągniecie tak jak w Nivonie, bo w Nivonie robi się to, co tu też zrobimy, czyli odkręcamy elektronikę. Jedni tą elektronikę wypinają i ja jej nie wypinam. Ja, słuchajcie, ułatwiam sobie życie. Tak się nauczyłem i tak robię. Ona nam już powinna wyjść, pod warunkiem, że wszystko wykręciłem. Aha, wypuśćmy tutaj, poluzujcie przewód. Ładnie to jest skonstruowane, choć jest tu ciasno. Jest tu ciasno. No i teraz prosta zasada, nie szarpiemy, patrzymy, co nam tu trzyma. Co nam tu trzyma? Ano trzyma nam ta wtyczka i ja to też zrobię, mimo że mam już gdzieś takie porobione zdjęcia i wy też to róbcie, uczulam na to zawsze. Zróbcie sobie zdjęcia tych wszystkich połączeń. To jest naprawdę, nic nie kosztuje w dzisiejszych czasach, a jak wam się coś rozłączy, czy potrzebujecie coś rozłączyć, no to przynajmniej macie potem jak do tego wrócić i zróbcie sobie tych zdjęć wiele. Jakieś zdjęcie miałem ostatnio taki przypadek, słuchajcie, że odłączałem elektronikę od jakiegoś ekspresu, od Jury chyba, czy od jakiegoś. No i tak, wiecie, na odczep się pstryknąłem zdjęcie, potem wracam do podłączania, się okazało, że migawka jakieś tam opóźnienie złapała, ja akurat ruszyłem w tym momencie telefonem. Jeden wielki maziaj zamiast zdjęcia. No i było zabawy, było zabawy. Co nam tu trzyma? Przede wszystkim te dwa. Wypinamy. Tutaj te wtyczki nie siedzą dosyć mocno, ale im bliżej złapiecie wtyczki, tym łatwiej wam to wyjdzie. To sobie wypinamy, luzujemy. Patrzymy dalej, co nam trzyma. Bo tu nie musimy tego aż tak bardzo wypinać. No wypnijmy przepływomierz, wiadomo. Co nam tu jeszcze trzyma? Ten przewód nam trzyma. Wiecie, tak sobie patrząc, bo nie trzeba wypinać wszystkiego. Chodzi o to, żeby sobie tą pracę ułatwiać. I czy nam to już... O, ja potrzebuję się dostać tu, więc tak naprawdę można jeszcze poluzować. Się przepływomierz otworzył sam. No i dobrze, bo i tak go będziemy czyścić. No i sami już widzicie, że młynek można wypiąć, bo i tak będziemy go wyciągać. Jest to sprytnie przemyślane, widzicie? Do elektroniki jest wsówka. Tu możemy wypiąć minusa młynka, bo to stałoprądowy silnik. I młynek można już wyciągnąć. Oczywiście jest przykręcony, bo tak jak mówię, ten ekspres pierwotnie został przywieziony na regenerację
młynka. To w takim razie wypnijmy też górę przepływomierza. Zobaczcie, przyda się przegląd. Zobaczcie, jak ten przepływomierz wygląda w środku. Wyczyścimy, będzie śmigał. No i tu widzicie, że tu już się działo, tu już jest pełno pleśni, tu się dostała ta kawa z wnętrza poprzez przekładnię, bo się odkładała, budowało się to tutaj. No i tak sobie to robimy. Kolejność. Przewody na boki. Odginamy, żeby nie przeszkadzały. Przekładnię mamy z tamtej strony wykręconą. Jak widzicie, młynek nam blokuje, ale najpierw tak. Najpierw mocowanie pompy. Mocowanie pompy. Wkręt z podkładką, ponieważ wkręcamy go w gumę. No to sama śrubka czy sam wkręt by nie trzymał. Tu na dole jest taka obejma, też ją wykręcamy. Tą obejmę wyciągamy, ona jest tu z prawej strony włożona na wcisk. To taki zawiasik, nie? Czyli zapinamy, skręcamy to na bok. Żeby wyjąć pompę, musimy odpiąć ten wężyk. Jak to wszystko rozbiorę, to pokażę wam, na co zwrócić uwagę w tym ekspresie akurat przy oględzinach, tak? Mamy wyjętą zawleczkę, mamy wypięty wężyk od pompy. No i w tym momencie jeszcze tu mamy wkręt. Ja tego nie widzę, a nie da się mieć, słuchajcie, w głowie tego wszystkiego. Za dużo jest tych modeli. Gdyby człowiek może naprawiał jeden rodzaj ekspresów jednego producenta, to by to wszystko pamiętał. Po to się ma oczy. O, i to nam wychodzi, mam nadzieję. Mam ciche nadzieję, że to nam wychodzi. Tak, bo tu jest na tą gumę wsunięte. Zaraz wam to pokażę. O, to jest na takiej prowadnicy, gdzie wsuwamy ten element, który też musimy wykręcić. Pompę sobie kładziemy na bok, nie przeszkadza nam. Czy jest data na pompie? Na Cisco pompach nie ma chyba daty. Nie mylił się, a na przepływomierzu 2018 rok, październik. No, 6 lat. Zacny wynik. To już jest dobry moment, żeby to wszystko przejrzeć. I teraz tak, i teraz może ja na podglądzie spojrzę, żebyście i wy widzieli. Musimy wypleść przewody. I musimy wyjąć młynek. Czyli nie pozostaje mi nic innego, jak odkręcić te 3 wkręty mocujące, które już niejednokrotnie pokazywałem. Tak, muszę zdemontować ten, słuchajcie, kanał, to też już o tym było. Cały ten kanał, tu jest wkręt, w głębi jest wkręt, więc zróbmy to szybko. Wiecie, podstawową usterką było uratować młynek, nie było pewności, czy on zadziała. Więc tak to czasami bywa, że musicie rozebrać, wyczyścić, złożyć, sprawdzić. No i potem ewentualnie proponować klientowi kolejne usługi. I tak to działa. I dlatego tej pracy trochę przy tym jest, słuchajcie. No ale taka to praca. Młyneczek wyczyszczony, jak widać. Już testowany, sypie się trochę kawy, no ale to jest normalne, bo była ta kawa mielona. Tutaj też klient, widzę, ściągał regulację, to się ciężko ściąga, słuchajcie. Może kiedyś zrobię o tym film, bo tu trzeba podważać w odpowiednich miejscach, żeby to zeszło. No ale to się nic nie stało. No jest pęknięte, ale działa, trzyma się, to mocno siedzi, więc... No to są takie szkody. No jak się nie ma doświadczenia, słuchajcie, to takie szkody się zdarzają. Na szczęście w tym ekspresie wszelkie szkody, jakie się wydarzyły, to są szkody, które nie wnoszą za wiele do sprawy. I teraz mamy ten element do zdjęcia, czyli tu, gdzie był mocowany młynek i on ma tam wkręt schowany. Nie wiem, czy go widać, ale widać, gdzie kręcę. I samo, jak widzicie, nam to wyłazi. Nie wygląda to elegancko, ale słuchajcie, tak się nauczyłem to robić. Mnie się to sprawdza i mamy wyjętą tą prowadnicę młynka, prowadnicę pompy, czyli taki, no prowadnica, plastikowa prowadnica. I w tym momencie jesteśmy już w stanie wyciągnąć przekładnię. To jest ten wężyk, który wypinaliśmy. Więc wyciągamy tą przekładnię. No widzicie, tam jest przesyw. Przesyw jest w tej przekładni. No wyciągamy dziś. Nie ma na co czekać. Na przekładni data też 2018. Tutaj jest wszystko posklejane, więc trzeba się z tym trochę pomęczyć. O! No i sami widzicie, właściwie nie widzicie, oddalę trochę kadr, co tu się wysypuje jeszcze bez jakiegokolwiek podchodzenia tutaj z... No z czym? No z czyszczeniem, tak?
słuchajcie, idę to wszystko namoczyć, idę to wszystko tutaj, to jeszcze nawet przy was mogę psiknąć. Niech to sobie tutaj pięknie mięknie, a ja idę umyć elementy przekładni i stay tuned. Obecny melduję się, słuchajcie, mamy to wyczyszczone wszystko. To było nudne, to było, wiecie, no po prostu trzeba to wyczyścić, żadna filozofia. O, tu widzę, że jeszcze jest niedoczyszczone. Tu jeszcze widzę, jest niedoczyszczone. Nie wiem, widać to w tym świetle, widać. Więc tu jeszcze troszeczkę poszpachlować. No. Mamy to wyczyszczone, przekładnię mamy wyczyszczoną. Zabieramy się za jej składanie. Dobry moment, słuchajcie, ponieważ ja przecieram teraz elementy, żebyście dali subskrypcję, żebyście dali lajka, jeśli się podoba, jeśli się nie podoba, łapa w dół, napiszcie dlaczego łapa w dół, żeby ktoś mógł poprawić swoją działalność musi wiedzieć, z czego wynika krytyka. 80 prawie procent z was ostatnio widziałem nie subskrybuje kanału. Słuchajcie, fajnie, bo nawet nie zwróciłem uwagi, kanał osiągnął już 2 100 000 wyświetleń w rok. Wydaje mi się, że to można nazwać niemałym, no jakimś tam sukcesem. Ja jestem bardzo zadowolony. I z tych 2 100 000 wyświetleń, milion bodajże 300 chyba, to są osoby bez subskrypcji, więc daj suba, jeśli możesz, będę niezmiernie wdzięczny. I tyle. Wracamy do zębatek.
No więc tak, wodę już mam, bok założyłem. Włóżmy wodę. Sprawdźmy, czy nic się tu nie leje. Nic się nie dzieje. Młynek mamy jeszcze nie przykręcony. I on nam idzie tak. Coś takiego. Coś takiego. Tak jest. Czyli to nam idzie tak. Ta guma jest ważna. Młynek nam idzie tak. Chodzi o to, żeby założyć ten hopper, słuchajcie, żeby... No to też, kliencie, ułamałeś i przykleiłeś. A ty, kliencie. No jednak narobił sobie klient szkód. Dobra, będziemy to łatać. Widać ślady kleju. Wyrwało się. No trzeba uważać, słuchajcie, po to te filmy nagrywam. Bo w tej chwili to już tylko jedną śrubkę mamy możliwość przykręcenia. Więc trochę słabo, no ale dobra. Jako tako to siedzi. Z naciskiem na jako tako, ale powinno zadziałać. No niedobrze, niedobrze, bo ten hopper to by tak naprawdę wypadało wymienić, bo on będzie wibrował i będzie się odklejał. No ale na potrzeby testów, no jednak szkód było dużo. Czy zaparzacz? A właśnie, widzicie, dobrze, że mi przypomnieliście. Smarowanie zaparzacza. Niwona Melita. O-ring sobie smarujemy jakimś smarem dopuszczonym do żywności, może być wazelina. Ja, oczywiście on jest do umycia, ale ja smaruję tu. Mówiłem, że to jest analogicznie jak w większości ekspresów, tylko to robimy po gwarancji. Tu widzicie prowadnicę, troszkę, analogicznie. Z drugiej strony jest taka sama. Potem, po wysmarowaniu tego, oczywiście tą uszczelkę też warto przesmarować. I ja daję jeszcze, tutaj tą uszczelkę smaruję lekko smarem, tą, która domyka głowicę. Tu jest taka gumka z dzióbkiem, więc ją też nie zaszkodzi, zawsze to odświeży uszczelkę. I ja daję jeszcze tutaj w to miejsce, ale to już dosłownie troszeczkę i w to miejsce troszeczkę. I standardowo większość tych zaparzaczy ma podobną konstrukcję, tu na te dwa elementy ruchome. Tyle, słuchajcie, i warto sobie jeszcze smarować raz na jakiś czas ten czpień tutaj prowadzący, bo bardzo często do mnie dzwonicie, czy przywozicie ekspresy, mówicie, że bardzo ciężko ten zaparzacz wchodzi. No to już nie będzie. Dobrze włożyłem? Dokładnie? Idealnie. Spójrzcie. Zamknęła się. No i co? O, ale czysty. Spójrzcie. Dbajcie o te systemy mleczne. Czyśćcie je, bo pijecie mleczko, które pierwszej świeżości mleczkiem nie jest. To nam nie jest na ten moment potrzebne. Podłączamy do prądu. Słuchajcie, nie ukrywam, powalczyłem z nim z 20 minut. Na koniec przypomniałem sobie o wymianie tej złączki. I to jest też, słuchajcie, robienie po kimś, tak? Nie wiem czemu ta złączka źle zapina zaparzacz. Teraz wydaje mi się, że jest wszystko ok. Tak naprawdę sprawdziłem wszystko. Sprawdziłem drenaż, sprawdziłem wszystkie elementy. I wszystko jest ok. No i przypomniałem sobie, że jeszcze z tą złączką jest coś kombinowane. Tym bardziej, że tutaj jest, widzicie? Tu jest chyba za duża uszczelka założona. Przypomniałem sobie. Wymieniłem i wygląda na to, no miejmy nadzieję. Bo poprzedniej kawy mi nie zrobił, ale testowałem bez kawy w młynku, że teraz się uda. I grzebane przez kogoś ekspresy, a tu widać. Połamana kopuła zaparzacza. No niestety trzeba sprawdzać wszystko, no tak to już bywa. Za dużo kawy. Za dużo kawy, za grubo zmielona. Tak, kręciłem regulacją, teraz pamiętam. Tak Melita reaguje na to. Ale zaraz się poprawię. Cofaj ten zaparzacz. Jakbyście mieli taki efekt, że zaczyna piszczeć, przygasa, to jest za dużo objętościowo kawy. No i co, lecimy dalej, już ją skręciłem. Dobra, nie róbmy tej kawy na maksa, słuchajcie, zróbmy na 4 ręka. Ekspres grzebany przez kogoś, kto jeszcze nieumiejętnie to robił, no niestety trzeba sprawdzać wszystko. No ale zobaczmy, czy zrobi kawę. Coś tam sobie syczy, ale jest duża nadzieja. Mamy to.
parzy się dzida i zobaczcie jak się od razu parzy. Na 3 ziarenkach. Syrop. To jest, słuchajcie, dobry przykład. Patrzcie jak się kawa zaparzyła, jeszcze wam pokażę. I kończąc już ten przydługi film, no widzicie. Brudna szklanka, brudna filiżanka, wiadomo. Pięknie to wygląda, akurat się woda w ekspresie skończyła. Melitta, Caffè Passione. Co wyciągamy z tej lekcji? Po to są moje filmy, po to właśnie między innymi ten nagrałem, żebyście nie robili takich wpadek, tu się wysypie kawa, ja sobie ją odkurzę, nie robili takich wpadek pod tytułem połamane, nie wiem jak to się stało drogi kliencie, połamane, to było przyklejone superglue jakimś widzę, ja to pokleję tak, że to się będzie trzymać, ale połamane, wyrwany ten młynek, nie wiem jak to się stało, jak można to było połamać, nie jestem w stanie sobie tego przewidzieć. Na koniec wyszło, że przestał robić kawę, zacząłem tu przeglądać, zrobiłem pauzę, zacząłem przeglądać wszystko, sprawdzać czy wszystko dobrze podłączyłem, wiecie, błędy się zdarzają, tym bardziej, że się filmuje. Okazuje się, że problemem była ta złączka, o której zapomniałem, złączka zaparzacza. Niestety, jeżeli ekspres jest przez kogoś grzebany, a jeszcze robione to nieumiejętnie, na co wskazują takie rzeczy, to słuchajcie, te usługi bywają droższe, bo ja muszę wszystko posprawdzać, bo są takie niespodzianki, gdzie normalnie, wiecie, to nie jest program usterka, ja zawsze podaję przykład, że w programie usterka widziałem kiedyś coś takiego, że w kuchence gazowej były zamienione dysze, bo macie w zależności od wielkości palnika wielkość dyszy gazowej i były zamienione dysze, przyszedł fachowiec i on miał jakby to rozkminić. Jasne, da się to rozkminić, tylko słuchajcie, dysze się same nie zamienią, jak pracujecie na kuchence. Jeżeli kuchenka chodziła rok i nagle przestały palniki dobrze działać, no to te dysze nie przeskoczyły magicznie z miejsca na miejsce, ktoś to zrobił celowo. Celowych usterek się nie spodziewamy, więc zaznaczajcie w serwisie, że dłubaliście w ekspresie. To żaden wstyd, że coś się wydarzyło, nie jesteście fachowcami, a będziecie płacić mniej, bo wtedy serwis jest przygotowany na niespodzianki. I właśnie po to, żeby takich rzeczy się nauczyć, przypominam o serwerze Discord, o wsparciu kanału. Są 3 poziomy wsparcia kanału, możecie mi rzucić na kawkę, na kapucinkę. Najwyższy poziom wsparcia to jest dostęp do serwera Discord. Jeśli wykupicie ten poziom wsparcia, otrzymacie tam unikalny link do serwera Discord. Jest już tam fajna ekipa, można się wiele nauczyć, można ze mną porozmawiać, można popatrzeć jak pracuję, prawie że codziennie, minimum tą godzinkę, 2-3 jestem tam na Discordzie, pokazuję swoją pracę, można zapytać o poradę. To jest tworzenie społeczności, która będzie sobie pomagać, możemy się tam dzielić wiedzą i tyle na ten temat. Jest to za wsparcie kanału, dodatkowe coś ode mnie. Tyle moi mili, Melita działa, kawa jeszcze tutaj stoi. Ważna uwaga, zmiana maila do zamawiania kawy. Przy okazji o kawkach. Coffee Doctor czerwona 60% arabiki, 40% robusty. Kawa zrównoważona, mocna i delikatna, jednocześnie niekwaśna. Dzisiaj tak jak w reklamie. Mili Państwo, mocna dzida 90% robusty, 10% arabiki. Kawa o troszeczkę specyficznym smaku, takim ja nazywam ziemistym. Bardzo mocna kofeinowo, mili Państwo, 10% arabiki. Żeby tą dzidę troszeczkę podłagodzić, to druga z kaw. I kawa o aksamitnym smaku. Zielona, 85% arabiki, 15% robusty, niekwaśna żadna z nich, bardzo delikatna, bardzo smaczna. Wszystkie te kawy są bardzo smaczne i tak jak wspomniałem, właśnie wyświetla Wam się na dole mail kawa@coffeedoctor.pl. Jeśli chcecie tą kawę zamówić, zapraszam, piszcie do mnie maila, dostaniecie w odpowiedzi co, jak, gdzie, dlaczego i po co. Przypominam jeszcze raz. Dajcie suba, jeśli podoba Wam się moja praca, jeśli podobają Wam się moje firmy. Dajcie lajka, jeśli się podobają. Jeśli się nie podobają, powiedzcie, dlaczego się nie podobają. I tyle, moi mili. Miłego wieczorku, a ponieważ jest sobota, jajka poświęcone, życzę Wam spokojnych świąt, odpoczywajcie z bliskimi, bo to ważne momenty. Trzeba spędzać czas z bliskimi, bo czasu w życiu zawsze jest za mało. Wesołych świąt Wam życzę, miłej soboty, miłej niedzieli, śmigusa, dyngusa, zlejcie kogo trzeba i widzimy się we wtorek na live'ie. Trzymajcie się, cześć!